Niesamowite, co tu się z włosami dzieje w tym kraju, słuchajcie. Generalnie to teraz dojechaliśmy jakby na koniec Loch Ness i objeżdżamy je z drugiej strony. I to, co widzicie za mną, to Loch Ness nie jest, bo ta droga, którą jedziemy, idzie takimi górami i to jest po prostu inne jeziorko, które jest sobie tutaj na górze. Ale może jeszcze gdzieś zobaczymy i coś się fajnego uda zobaczyć. A tymczasem czas na jakieś zdjęcia. Jechanie wzgórzami ma bardzo fajną zaletę. I tą zaletą jest to, że jest się względnie wysoko i mamy tu po prostu jesteśmy na takim szczycie niewielkim i mamy tu punkt widokowy właściwie na całą okolicę we wszystkie strony i widzimy stąd i Loch Ness, które jest tam i widzimy tu po prostu drogę, która idzie wprost do Inverness, jakieś 30 parę kilometrów. No jest super. Tak powiedziałem, się zatrzymaliśmy tutaj na wzgórzu. I fajna rzecz tutaj w Szkocji jest taka, że bardzo często, średnio co jedną milę, są po prostu takie zatoczki, parkingi, na których można się zatrzymać, usiąść, popatrzeć. A tu widzimy Czesława w naturalnym środowisku, jak próbuje podłączyć palnik do butli z gazem w celu zrobienia tradycyjnego napoju zwanego herbatą. Musimy zachowywać się bardzo cicho, aby go nie wystraszyć. A tu widzimy, jak druid Czesław nalewa przygotowany wcześniej wywar do kubeczków. Dobra, śmieszki śmieszkami, tam widoczki widoczkami, ale po coś tu jesteśmy, nie? Znowu jesteśmy przy Loch Ness, więc czas zacząć polowanie na potwora. Bądźcie uważni i czujni. Zszedłem, ale musiałem się wrócić, bo kurde zostawiłem plecak z aparatem. No a bez aparatu się słabo poluje na potwory, nie? Powiem wam to każdy znawca polowania na potwory. Skorzystaliśmy z tego tutaj kamiennego przejścia, żeby dojść tak blisko, jak nikt nigdy jeszcze nie doszedł. Jesteśmy dosłownie centymetry od tego jeziora. Jeżeli coś tam się czai, to jesteśmy na granicy życia i śmierci. Musimy być bardzo ostrożni. O kurde, patrzcie tam! Nie, tam! W ogóle patrzcie wszędzie. Tam na pewno coś jest. To jest najlepsze nagranie, jakie uda nam się zdobyć i może coś się na nim dopatrzymy. W ogóle jezioro daje nam znaki. Znaki mówią, że Polacy tu byli. Ogólnie to jedziemy sobie tutaj tą drogą cały czas. Nie jest to droga pierwszej jakości i jest dosyć wąska i żeby dwa samochody mogły się minąć z dwóch stron, są takie, o właśnie takie jak tu minęliśmy, takie passing place i one są tu dosyć często, bo jak nie taki, to mamy właśnie na przykład teraz parking, z którego skorzystamy po to, żeby ci z naprzeciwka mogli przejechać. I tak to się tutaj żyje w tej Szkocji na Highlandach. Passing place. Passing place, passing place, passing place. Z dwóch stron normalnie. Było tak szeroko, że można się po prostu tirem mijać. Passing place, passing place, passing place, passing place. To nie jest tak, że to jest pobocze wyjeżdżane, bo tam normalnie jest wylany asfalt. To jest wszystko przemyślane. Jesteśmy tutaj teraz na drugim końcu Loch Ness. I chyba, cholera jasna, udało się temu potworowi uciec, bo go nie widzieliśmy. Ale zobaczymy, no, może kiedyś tu wrócimy i uda nam się to nagrać. A tymczasem ruszamy w dalszą podróż, bo przed nami kawał drogi.
Przybyliśmy do zamku Dunrobin, który jest aktualnie rezydencją klanu, który się nazywa Sutherland. I większość tego zamku była wybudowana w średniowieczu, jednak została później przebudowana w okolicach roku 1835-1850. Zaraz zobaczymy. Patrzcie, no ten zamek naprawdę robi wrażenie. I w ogóle są fajne ogrody. Mamy jedną fontannę, ale lepsza jest ta druga tutaj, którą zaraz zobaczymy, jak tylko uda nam się do niej podejść, bo na nagraniu stąd tego nie widać, ale jest naprawdę ciekawa. I tak, mamy tutaj jedną fontannę, mamy sobie ogrody, przystrzyżone krzaczki, no wiecie, jak to się żyje na zamku, nie? Nie wiecie, biedaki. Kurde, ogarnijcie. Tu normalnie jakieś tam są tajne kręgi dla druidów. Tu są w ogóle jakieś przejścia do Narni. Ale ogrody, ale rzeczy, no. A najlepsze, że nic nie zapłaciliśmy za to. Tyle wygrać cebula. No i teraz dochodzimy do tej drugiej fontanny, która nie jest wcale wysoka, bo na wysokość ma może 2 cm. Ale zobaczcie. Jak zrobić furtkę, która będzie zamykać się sama. Wieszamy kawałek jakiegoś, kurde, metalowego klocka i przywiązujemy łańcuchem do furtki. Działa? Działa. I ciekawostka, o której dowiedziałem się, jak już pojechaliśmy, że prawdopodobnie jest to największy dom w północnej Szkocji. No w sumie tak, jest takim wielkim zamkiem i skoro tam mieszkają ludzie, no to jest dom, jest duży. Poszukiwaliśmy noclegu, bo w Szkocji w ogóle jest tak, że jest takie prawo, że można nocować, w sensie rozbić namiot wszędzie, gdzie nie jest ogrodzone. Problem jest taki, że wszystko tu jest ogrodzone, bo wszędzie jest jakieś pastwisko bądź innego rodzaju pole, ale głównie pastwisko, na którym pasą się owce. Więc my szukamy w sumie, jak to nie kampingu, to jakiegoś kawałka terenu, ale jakoś nie mogliśmy nic znaleźć. Zapytaliśmy jakiegoś pana, hej, macie tutaj camping? A on powiedział, słuchajcie, przejedźcie przez most, skręćcie do cmentarza, tu jest cmentarz i przy cmentarzu jest moje pole i się tam rozbicie. Więc się rozbijemy u pana na polu i tyle. Fajnie. I w ogóle fajna rzecz, bo tutaj wszystko jest porośnięte takim mchem i on jest taki, o jaki on jest mięciutki, czy wy to widzicie? Jak chmurka. No, tu się rozbiliśmy i co? I idziemy do jakiegoś baru lokalnego, nie? Mów na temat tego miasta. Miasto nazywa się Helmsdale i pierwszy raz tutaj osiedlili się wikingowie, więc historia sięga dosyć daleko wstecz. No a później wiadomo, tutaj zaczęli się sprowadzać ludzie, natomiast nie jest to wcale jakieś bardzo duże. No ale skoro nie ma wikingów, no to pewnie ktoś musiał zająć ich miejsce i wygląda na to, że ich miejsce zajęła masoneria. Na cmentarzu też było parę masońskich grobów. No i tak, o, tak się żyje na tej szkockiej wsi. Ale w sumie trochę creepy, bo tutaj nie dość, że nikogo nie ma. Właśnie na przykład mamy domy z zamurowanymi drzwiami. To różne były filmy właśnie takie, że idą sobie podróżnicy, miasteczko, nikogo nie ma, a później horda zombie albo kurde. No zobaczymy. Wszystko będzie na Facebooku, na filmikach, na YouTubach, więc wiecie. Nie, jak zginę też będzie. To się wszystko samo wysyła, Google wszystko wie. 5,70? To co?